Dzień dobry Państwu, Adam Fotek, firma JS Hamilton Poland. Będę miał dzisiaj przyjemność opowiedzieć Państwu i pokazać sposób przeprowadzania badań próbek dla firmy Markendi. Proszę Państwa, mamy tutaj zadrukowane etykiety samoprzylepne. Są one zadrukowane farbami UV oraz pokryte lakierem matowym i pokażę Państwu dzisiaj proces badania takich etykiet do zgodności z wymaganiami prawa do kontaktu z żywnością. Znajdujemy się w pracowni wysokosprawnej chromatografii cieczowej, w skrócie HPLC. Jest to najważniejsze pomieszczenie w całym laboratorium, ponieważ odbywają się w niej najważniejsze analizy. To znaczy analiza substancji chemicznych, które wymigrowały z zadrukowanej etykiety do płynów modulowych imitujących żywność, których przygotowanie widzieliście Państwo na początku. W sali znajduje się kilka wysokosprawnych chromatografów cieczowych. Jeden z nich z tak zwanym detektorem Q-TOF-MS, czyli z detektorem masowym z tak zwanym czasem przelotu. W przypadku farb i lakierów UV, które składają się z akrylanów i fotoinicjatorów, nie ma możliwości w inny sposób przeprowadzić analizy migracji związków, które się z tych farb i lakierów uwalniają. Co to oznacza? Substancję, próbka ciekła jest wkładana do aparatu. W tym miejscu następuje przepływ przez kolumnę fazy ciekłej i rozdział naszych substancji. Następnie próbka w postaci ciekłej wchodzi na aparat. Tutaj zostaje przeprowadzona w stan gazowy, następnie wprowadzona do bardzo wysokiej próżni, gdzie następuje jej rozbicie na fragmenty oraz analiza. Tego rodzaju aparaty są spotykane w Polsce, ale to jest wyjątkowa przystawka, tak zwany analizator czasu przelotu, czyli nie tylko, że cząsteczka jest fragmentowana na kawałki na podstawie masy identyfikowana, ale te masy są różnicowane pod względem czasu, jaki przelatują przez aparat. Teraz będziecie Państwo mieli wyjątkową przyjemność obejrzeć serce tego właśnie aparatu LC Q-TOF-MS. To jest, proszę Państwa, wyjęty kwadrupol, serce aparatu. W tym miejscu widać 4 elektrody i dlatego to się nazywa kwadru 4, przez który przelatują nam fragmenty oznaczanych substancji i na podstawie masy, ładunku elektrycznego jesteśmy w stanie zidentyfikować, co to są za substancje. Poza omawianymi dzisiaj fotoinicjatorami i akrylanami, w tej pracowni oznaczamy również migrację pierwszorządowych amin aromatycznych oraz składników tworzyw sztucznych, klejów, które są używane jako podłoże drukarskie lub jako elementy opakowań. I tutaj przykładem mogą być antyutleniacze, takie jak propionionoktadecylu czy NN-bis-etyloamina. W tym momencie przechodzę do analizy otrzymanych wyników. Co widzicie Państwo na tym obrazie? Jest to tak zwany chromatogram, czyli z jednej strony mamy czas, z drugiej strony mamy intensywność sygnału. Jest to, najprościej mówiąc, wartość sygnału elektrycznego, która wychodzi z detektora i której wartość, natężenie, siła są proporcjonalne do stężenia substancji, którą oznaczamy. Każdy z tych pików to jest inna substancja. Tu na zielono podświetlona jest substancja, którą znaleźliśmy. Jest to tak zwany DTX. Prawdopodobnie jest to fotoinicjator.
I co jest ważne, to jest analiza masowa, czyli identyfikujemy cząsteczkę na podstawie wartości masy, zarówno głównej masy, jak i mas pobocznych. Gdyby się okazało, że pojawia nam się jakaś masa tylko w jednym miejscu, ale nie pojawia się w drugim, to jest to jakieś zanieczyszczenie. W związku z tym suma kilku mas daje nam pewność, że to jest dana substancja, plus oczywiście czas retencji, plus oczywiście wzorce, bo my te substancje, które tutaj oznaczamy, mamy też w postaci czystej, w postaci wzorców. Znajdujemy się w pracowni atomowej spektroskopii absorpcyjnej, która zajmuje się badaniem migracji zawartości pierwiastków w płynach modelowych imitujących żywność. W próbce, którą przygotowywaliśmy na początku, musimy również oznaczyć migrację metali, które są używane jako barwniki lub jako składniki samej przykrywki. Co Państwo widzicie? Tak zwany aparat ICP-MS, czyli atomowy spektroskop absorpcyjny w plaźmie indukcyjnie sprzężonej z detektorem masowym. To jest, proszę Państwa, urządzenie, które wykorzystuje czwarty stan skupienia materii. Standardowo mamy fazę ciekłą, stałą, gazową, natomiast plazma jest to bardzo silnie rozgrzany gaz obojętny, argon lub hel, przy pomocy pola elektromagnetycznego. I w tym właśnie urządzeniu przy pomocy cewki elektromagnetycznej wytwarzamy plazmę. Stąd nazwa aparatu. Dalsza część tego urządzenia jest detektorem masowym, podobnym czy takim samym, jak widzieliście Państwo przy aparacie LC-Q-TOF-MS. Samo urządzenie składa się z autosamplera, czyli automatycznego podajnika próbek, z chromatografu cieczowego, jonowego, dzięki któremu możemy analizować chrom sześciowartościowy, z tak zwanego nebulizatora, czyli komory mgielnej, w której następuje rozproszenie ciekłej próbki, oraz już z samego urządzenia. Tu niestety nie będziecie mogli Państwo tego zobaczyć, ale znajdują się elementy szklane wykonane z czystego kwarcu, w którym następuje atomizacja próbki właśnie w tej plazmie, a następnie analiza przy pomocy detektora masowego. To, co Państwo widzicie, jest chromatografem gazowym z tak zwaną przystawką Headspace. Cały aparat, jak już sama nazwa wskazuje, służy do analizy w fazie gazowej substancji lotnych oraz półlotnych. W technice druku stosuje się go po pierwsze do oznaczania tak zwanych lotnych substancji organicznych, czyli VOC. Próbka jest bezpośrednio umieszczana w próbówce w aparacie. To jest piec, właśnie Headspace, wygrzewany i analiza gazu, sam gaz jest transportowany do aparatu na kolumnę chromatograficzną. Z kolumny analit podawany jest na detektor masowy. To jest jeden sposób analizy. Drugi sposób analizy, próbki ciekłe są bezpośrednio nastrzykiwane do aparatu poprzez tak zwany liner, gdzie następuje przejście w fazę gazową i podawany jest już gaz do kolumny chromatograficznej, z kolumny do detektora masowego. Na tym aparacie, poza substancjami lotnymi VOC, oznaczamy lotne monomery, takie jak na przykład styren, czy chloryk winylu, czy butadien, oraz lotne substancje, składniki druku, na przykład metoksy, etoksy, propanol, czy resztkowy aceton. Jednocześnie na tym aparacie wykonywane są analizy substancji dodanych niecelowo, tak zwanych NIAS, tylko że w fazie gazowej. Ta analiza w połączeniu z analizą pierwiastków, którą widzieliście Państwo wcześniej, analizą chromatografii cieczowej i analizą migracji globalnej, jest kompletną analizą chemiczną materiałów zadrukowanych różnego rodzaju farbami.
Znajdujemy się w pomieszczeniu sterowni pracowni ICP. Po lewej stronie widzimy elementy aparatu ICP-MS, po prawej stronie wynik naszej analizy. Na załączonym ekranie widzimy obraz aparatu ICP-MS, jego główną część całościową oraz poszczególne elementy, czyli autosampler, podajnik próbek, tak zwana komora mgłowa, inaczej nebulizator, czyli miejsce w aparacie, w którym próbka przechodzi z fazy ciekłej do fazy gazowej, do rozproszenia w przestrzeni. Następnie jedno z dwóch serc aparatu, czyli plazma indukcyjnie sprzężona, miejsce, w którym próbka zostaje rozbita na atomy i doprowadzona do bardzo wysokiej temperatury. Produkty rozbicia są przeprowadzane przez system soczewek. Następnie w tak zwanej komorze kolizyjnej oczyszczane są interferencje, zanieczyszczenia i ostatnią częścią jest detektor masowy. To jest kwadrupol. Jego obraz widzieliście Państwo również przy analizie chromatografii cieczowej. Na tym ekranie widzimy wynik naszej analizy. W dolnej części widać pierwiastki, które były oznaczane. Są one również zestawione w postaci tabelarycznej. W środku widzimy krzywe kalibracyjne dla poszczególnych pierwiastków, a na końcu po lewej widzimy nasze wzorce wewnętrzne, które obrazują nam stabilność pracy aparatu. Wynik analizy wyjściowo jest wyrażany w jednostkach ppb, czyli przykładowo mikrogramy na litr, a następnie ostatecznie przeliczane na wynik migracji specyficznej do płynu modelowego imitującego żywność w postaci miligrama na kilogram. Na ekranie widzimy w tej chwili panel sterowania chromatografu gazowego. Otrzymujemy listę pików, a następnie analizujemy każdy pik oddzielnie. Na przedstawionym obrazie widzimy przykładowy wybór właśnie jonów, czy też fragmentów cząsteczki, która była badana, która została oznaczona w płynie modelowym imitującym żywność. Podobnie jak w przypadku chromatografii cieczowej oraz techniki ICP-MS,